W annałach historii kryminalnych są niektóre opowieści, które przyprawiają gęsią skórkę. Sprawiają, że zastanawiamy się, do czego może być zdolny jeden człowiek. Oczywiście po latach można zadać pytanie, czy wszystko, co usłyszeliśmy na temat zbrodni popełnionych przez to indywiduum, jest prawdą, a może obrosło trochę w warstwę kłamstw lub wyobraźni osób, które przekazywały tę opowieść. Trucizna to narzędzie zbrodni, które wielokrotnie było przyczyną wielu tragedii. Sama opowiadałam historię Julii Tofany, która podobno przyczyniła się aż do 600 zgonów, choć ta liczba nigdy nie była potwierdzona. Czy o Jolly Jane, która pod przykrywką pracy jako pielęgniarka pozbawiła życia wiele osób, stając się aniołem śmierci. Jednak legenda o tej kobiecie przyprawia o zgrzytanie zębami, a pamięć o niej jest nadal żywa na terenie, na którym prowadziła swoją zbrodniczą działalność. Okej, zaczynamy. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu, gdzie staram się Wam przybliżyć sylwetki najciekawszych zbrodniarzy, według mnie oczywiście. Zachęcam Was do wspierania mojej twórczości. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli pomożecie mi rozwijać mój kanał. Pamiętajcie również, aby polubić ten film. To naprawdę mi pomoże. Chciałam Was tylko poinformować, że wszystkie informacje, które podam, znalazłam w internecie i stworzyłam z nich ten podcast oraz, że nie chcę nikogo urazić. Dodatkowo ostrzegam, że treści tu zawarte są dość drastyczne, więc zalecam ostrożność. Opowiem Wam bajkę o babie Anujce. Zanim przejdę do konkretów, chciałam powiedzieć, że jest to sprawa, o którą wiele moich obserwujących na TikToku prosiło. Dlatego postanowiłam przygotować ten materiał. Jednak kiedy zaczęłam zbierać informacje na temat Anujki, okazało się, że nie ma ich tak dużo, jakbym się spodziewała, czy do czego się przyzwyczaiłam przy okazji innych opowieści. Dlatego wybaczcie, że nie będzie to aż tak długi materiał. Spotkałam też dwie główne wersje tego, co miało miejsce, choć w sumie to bardziej chodziło o motywy, jakimi kierowała się baba Anujka, popełniając wszystkie zbrodnie. Postaram się to spiąć w jakąś sensowną narrację. Mam nadzieję, że mi się uda. Ale zacznijmy jak zawsze, czyli od tego, kim w ogóle była nasza dzisiejsza bohaterka. A była naprawdę ciekawą osobą. Według oficjalnej wersji na świat przyszła 1 lipca 1838 roku jako Anna Draskin bądź Drakin w mieście Maltowat w Rumunii. Inna data, jaka jest również podawana jako rok jej urodzenia, to 1844. Miejsce to samo. Urodziła się więc w części świata, gdzie wierzenia i rzeczywistość przeplatały się ze sobą, dając niesamowite tło tej historii. Jej ojciec był bogatym hodowcą bydła, więc Anna przyszła na świat jako uprzywilejowana dziewczynka. Jest to dość istotna informacja, ponieważ jest to zgoła inny start w życie niż zazwyczaj spotykamy w przypadku wielkich zbrodniarzy. Oczywiście nie wiem, jak naprawdę wyglądało jej życie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko złoto, co się błyszczy. Jednak nie ma żadnych informacji mówiących o tym, że działa się jej krzywda jako dziecku. Dlatego raczej możemy założyć, że nie można upatrywać żadnych oznak nadchodzących wydarzeń w jej dzieciństwie. Rodzinie powodziło się i na szczęście dla młodej Anny mieli również dość postępowe podejście do wychowania dzieci. Ojciec zapewnił dziewczynie wszystko, co było w jego mocy, aby jego córka żyła w szczęściu i dostatku. Rozwijający się biznes hodowlany pchnął rodzinę do przeprowadzki, a na nową siedzibę wybrano wieś w Serbii, Wladimirowak, która zapewniała zdecydowanie lepsze tereny do wypasania bydła. Anna od najmłodszych lat interesowała się botaniką i zielarstwem. Godzinami spacerowała po pobliskich polach i łąkach, szukając nowych okazów do swojej kolekcji. Wykazywała również olbrzymi talent do języków, ponieważ w mig nauczyła się serbskiego i posługiwała się nim jak swoim ojczystym językiem. Widząc to wszystko, jej ojciec postanowił zrobić coś, co nie było zbyt popularne w tamtych czasach. Mianowicie podjął decyzję, że talent Anny trzeba wspierać i posłał ją do szkoły, aby odebrała gruntowne wykształcenie. Ten krok może wydawać nam się oczywisty,
ale Anna żyła w czasach, kiedy kobiety nie chodziły do szkoły. Otrzymywały wykształcenie odpowiednie dla kobiet, jak to kiedyś nazywano, czyli szydełkowanie, malowanie, gra na instrumentach, ewentualnie język obcy. Wszystko, co sprawiło, że mogła być idealną towarzyszką dla swojego męża. Ale ją te rzeczy nie interesowały. Ona chciała zgłębić tajemnice świata, co docenił jej kochający ojciec i umożliwił jej to. Anna w szkole była jedną z najlepszych. Była niesamowicie inteligentna, osiągała doskonałe wyniki ze wszystkich przedmiotów. Jednak najlepiej radziła sobie z biologii, chemii i medycyny. Prawdopodobnie, gdyby czasy były inne, osiągnęłaby wielki sukces na polu nauki. Dodatkowo opanowała biegle 5 języków obcych. Próbowałam znaleźć informacje, jakie to były języki, ale znalazłam tylko 3. Rumuński jako język ojczysty, serbski oraz niemiecki. Ale można chyba założyć, że kolejnymi były rosyjski i może francuski? To już zgaduję, ale francuskiego uczyły się wszystkie dziewczynki z zamożnych rodzin, a rosyjski w sumie nie wiem, ale jakoś tak pasuje. Anna więc zdobyła bardzo wysokie wykształcenie. Jednak choć pozwolono jej na wiele, to głównym oczekiwaniem od niej było wyjście dobrze za mąż. Po skończeniu edukacji nadal mieszkała w domu rodziców, co było w sumie normalną praktyką w tamtych czasach. Kobieta odchodziła z domu dopiero po zamążpójściu. Ona zgłębiała tajniki zielarstwa, natomiast jej rodzice poszukiwali dla niej odpowiedniej partii. Jak do tej pory wszystko układało się pomyślnie dla młodej Anny i nic nadal nie wskazywało na to, że zboczy ona na ścieżkę zbrodni. Jednak kiedy miała 20 lat, nastąpiło kilka wydarzeń, które prawdopodobnie spuściły mrok do jej umysłu. Pierwsze z tych wydarzeń nie zapowiadało katastrofy, przynajmniej na początku, ponieważ na jednym z wieczorków towarzyskich poznała młodego i bardzo przystojnego austriackiego oficera, który bardzo szybko powziął zainteresowanie młodą dziewczyną. Ich romans wybuchł z mocą 1000 słońc. Młodzi nie odstępowali się na krok, spędzając ze sobą każdą wolną chwilę. Anna, przekonana, że znalazła miłość swojego życia, zaufała mu i oddała mu wszystko, co miała. Serce, duszę oraz swój najcenniejszy dar – cnotę. A mężczyzna wziął wszystko bez zawahania. Niestety romans zakończył się równie szybko, jak się zaczął, ponieważ oficer opuścił Serbię pewnej nocy, pozostawiając Annę w rozpaczy. Jednak nie zostawił jej z niczym. I nie, to nie to, o czym myślicie, Anna nie była w ciąży. Ale ich upojne noce pozostawiły po sobie coś, czego raczej nikt by nie chciał. Kochanek zaraził Annę syfilisem, chorobą przenoszoną drogą płciową. Nie tylko musiała poradzić sobie ze złamanym sercem, ale również ze wstydem, ponieważ pierwsze objawy choroby były widoczne dla wszystkich. Miała charakterystyczną wysypkę i stała się tematem plotek i pośmiewiskiem dla wszystkich we Władimirowach. Choroba, którą dziś można wyleczyć przy pomocy zwykłych antybiotyków, w czasach młodości Anny była nieuleczalna. Przyjmuje się, że to właśnie wpływ syfilisu na jej psychikę miał podstawy w tym, jak potoczyło się jej życie i dlaczego wybrała taką ścieżkę. Stygmat rozwiązłości przylgnął do niej, sprawiając, że oprócz bólu złamanego serca zaczęła nosić w sobie niechęć, a z czasem nienawiść do ludzi, którzy w obliczu jej tragedii nie znaleźli w sobie ani grosza współczucia, tylko ukrzyżowali ją na ołtarzu dobrych obyczajów. Czytałam informacje, jakoby długotrwała kuracja naparami z rtęci i maściami, również z tym składnikiem, leczyła syfilis. Była to jedyna znana kuracja w tamtych czasach i podobno Anna wyleczyła się z choroby, jednak dziś wiemy, że jest to raczej niemożliwe, a tylko prawdopodobnie zwolniła skutki choroby. Przebiega ona w 4 etapach, a prędkość rozwoju tej strasznej choroby jest różny u różnych osób. Postanowiła więc, że dobrowolnie podda się izolacji. Pozostanie w odosobnieniu, co nie było zbyt trudne, ponieważ gospodarstwo rodziców dawało jej możliwość do odseparowania się od świata i skupienia się na pogłębianiu swoich zainteresowań.
Całą swoją uwagę i energię poświęciła zgłębianiu zagadnień z dziedziny chemii i botaniki, dziedzin, które najbardziej ją interesowały, a w przyszłości będą narzędziem, którym posługiwała się najlepiej. Taki stan trwał kilka lat, podczas których Anna popadła w coraz większą niechęć do społeczeństwa. Jednak jej rodzice, a zwłaszcza jej ojciec, nie chcieli, żeby marnowała sobie życie jako stara panna. Dlatego, korzystając ze swojej wysokiej pozycji w lokalnej społeczności, postanowił, że znajdzie dla niej męża. Udało się to dość szybko, ponieważ jeden z lokalnych gospodarzy chętnie zgodził się, aby pojąć Annę za żonę. Miała około 28 lat, a jej przyszły mąż był 20 lat starszy. Lecz ona nie protestowała. Prawdopodobnie nie chciała sprzeciwić się kochanym rodzicom, którzy uznali, że to będzie najlepsze rozwiązanie dla ich córki. Ale spotkałam się również z wersją, że Anna najzwyczajniej w świecie chciała mieć swoją rodzinę i dzieci. Dlatego przyjęła mężczyznę, choć go nie kochała. Niestety nie znam imienia owego pana, jednak Anna znana była pod nazwiskiem Dipistonia, więc chyba możemy założyć, że to było nazwisko jej męża. Rozpoczęła ona nowy rozdział w swoim życiu. Czy była szczęśliwa? Niestety nie wiem. Niektóre źródła nie mówią o tym nic. Inne twierdzą, że pokochała męża z czasem. Co jest pewne, to fakt, że w ciągu 20 lat trwania ich małżeństwa urodziła 11 dzieci. Nie było jej jednak dane cieszyć się licznym potomstwem, ponieważ do dorosłości przeżyło tylko jedno dziecko. Syn, którego Anna kochała nad życie. Tak dużo tragedii musiało odcisnąć bardzo duże piętno na kobiecie, która doświadczyła tyle cierpienia, że mogłaby obdarzyć nim wszystkich w okolicy. Ten fakt również upatruje się jako część jej upadku. Kolejne zgony w rodzinie pogłębiały poczucie niesprawiedliwości, jakie miała. Jednak ostatecznie rzuciła się w otchłań zbrodni po śmierci męża. I znów są różne wersje. Jedni twierdzą, że rozpacz po stracie dokończyła dzieła zniszczenia w jej umyśle. Inni twierdzą, że po prostu nic nie stało już jej na przeszkodzie, żeby rozpocząć swój zbrodniczy biznes. Ale pewne jest to, że to po śmierci męża wróciła do swoich praktyk zielarskich, które odstawiła na boczny tor w czasie swojego małżeństwa. Po mężu odziedziczyła dom, w którym mieszkali. Jednak teraz miała miejsca pod dostatkiem, aby stworzyć w jednym z pokoi swoje laboratorium, gdzie mieszała swoje mikstury, które bardzo szybko przyniosły jej reputację zielarki. Kobiety, która zajmuje się medycyną naturalną, która nadal była bardzo popularna w społeczeństwie. Dlatego nie narzekała na klientów, a jej głęboka wiedza w dziedzinie chemii, botaniki i medycyny sprawiły, że wieści o jej umiejętnościach rozchodziły się szerokimi kręgami, docierając nawet poza serbskie granice. To był również czas, w którym otrzymała swój przydomek Baba Anujka, który był odzwierciedleniem szacunku, jaki lokalna ludność do niej miała. Ale również dlatego, że baba z węgierskiego znaczyło położna, więc nazywano ją tak nie ze względu na jej wiek, ale jako określenie jej jako osoby zajmującej się medycyną, uzdrowicielki. Poświęciła się więc bez reszty tworzeniu różnych mikstur, które nadawały się na wszystko, od przeziębienia po zawód miłosny. Krążyła wokół niej aura tajemniczości, która mieszała się z nowoczesnym podejściem do medycyny oraz starymi wierzeniami, które nadal były popularne wśród bałkańskiej ludności. Dość szybko zaczęła być znana jako osoba, która dzięki swoim miksturom jest w stanie rozwiązać różne problemy. Częstymi klientkami baby Anujki były młode kobiety, które potrzebowały rozwiązać problem z niechcianą ciążą. Jej skuteczność zapewniała jej naprawdę spory dochód, co dla samotnej wdowy było bardzo ważne. Kolejnym dość popularnym specyfikiem od Anujki był napar ziołowy, który w tajemniczy sposób pogarszał zdrowie młodych mężczyzn, którzy tym samym byli w stanie odroczyć służbę w wojsku. To wszystko składało się na fakt, że baba Anujka stała się najbardziej szanowaną kobietą w okolicy,
A z czasem miejscowe kobiety zaczęły przychodzić do niej nie tylko po leki, ale również po porady związane z ich życiem, a zwłaszcza z kłopotami małżeńskimi. Służyła ona dobrym słowem, które poprawiało samopoczucie i budowało zaufanie do zielarki, co z czasem przyniosło jej reputację osoby mającej rozwiązanie najcięższych problemów. Zgłaszali się do niej nawet możni oraz wysoko postawieni ludzie kościoła po porady i po leki. Wtedy na scenie pojawiła się tak zwana magiczna woda baby Anujki, która to właśnie przyniosła jej największą sławę. I tu spotkałam się z największą rozbieżnością dotyczącą opowieści o Anujce. Uważam, że powinniście usłyszeć obydwie wersje i zdecydować, która według was jest bardziej pasująca. Pierwsza z nich mówi o tym, że stworzyła ona magiczną wodę jako odpowiedź na problemy swoich klientek, które bardzo często żaliły się na nieudane małżeństwa. Kobiety w XIX wieku nie mogły od tak sobie rozwieść się z mężem. Nie tylko nie bardzo miały do tego sposobność prawną, ale również nie były przewidziane w społeczności jako osoby, które samodzielnie mogą funkcjonować. Miały ograniczony dostęp do pracy, nie miały praw majątkowych. Generalnie nie było dla nich miejsca w świecie. Jednak sytuacja przedstawiała się zupełnie inaczej, jeśli kobieta była wdową. Dlatego podczas wizyt, kiedy klientki żaliły się na trudy małżeńskie, baba Anujka proponowała kobietom magiczną wodę, która miała rozwiązać ich problem. Pytała tylko, jak duży bądź ciężki jest problem, w zależności od tłumaczenia. Oczywiście chodziło o to, że chciała dopasować dawkę do wagi osobnika. Kiedy stało się to powszechną praktyką? Nie wiem, ale ta wersja mówi o tym, że kobiety wiedziały, o co prosiły i świadomie wchodziły w posiadanie magicznej wody. Baba Anujka dokładnie tłumaczyła klientkom, jak mają podawać specyfik. Było to ważne, aby śmierć delikwenta nie przyszła za szybko. Pozwalało to uniknąć wszelkich podejrzeń. Mówiła, że jeśli będą stosować się do zaleceń, 8 dnia problem zostanie rozwiązany. A znała się dobrze na chemii, więc jej obliczenia były bardzo dokładne i 8 dnia mąż padał na tajemnicze dolegliwości jelitowe. Druga wersja stawia babę Anujkę w zgoła innym świetle. Jeśli wierzyć tym źródłom, Anna di Pistonia była zgorzkniałą kobietą, która nigdy nie przemogła złamanego serca i cierpienia po zdradzie i upokorzeniu, jakie zaserwował jej pierwszy kochanek. To wtedy powzięła niechęć do ludzi, a z czasem przerodziło się to w najszczerszą nienawiść. Dodatkowo liczne osobiste tragedie związane ze śmiercią jej kolejnych dzieci sprawiły, że jej serce zmieniło się w kamień i postanowiła, że zemści się na świecie. Dlatego podobno nigdy nie informowała swoich klientek o tym, czym naprawdę jest magiczna woda. Pod przykrywką napoju miłosnego sprzedawała ona swoją miksturę niczego nie podejrzewającym kobietom, które myślały, że ten napar spowoduje, że mąż pokocha je na nowo i że życie nareszcie będzie szczęśliwe. Jednak finał był zgoła inny. Przerażone kobiety bały się cokolwiek powiedzieć, ponieważ baba Anujka nie była już tylko uzdrowicielką, ale coraz więcej ludzi uważało ją za regularną czarownicę, a w społeczeństwie przesiąkniętym wiarą w czary i duchy zadzierać z wiedźmą nie było mądrym rozwiązaniem. Niezależnie od tego, jakie były prawdziwe motywy jej postępowania, baba Anujka prowadziła swoją działalność przez lata, podczas których odebrała życie od 50 do aż 150 osób, choć wszystkie źródła skłaniają się do tej wyższej liczby. Lata mijały, a baba Anujka miała już 80 lat i z czasem zaczęła potrzebować pomocy. Zatrudniła więc Liubinę Milankow. Jedni mówili o niej jako o pokojówce, inni, że była pomocnicą czy nawet agentką Anny. Jej głównym zadaniem było śledzenie potencjalnych klientek baby Anujki i kierowanie ich do niej. Podróżowała ona po pobliskich wsiach i miasteczkach, podsłuchując lokalne kobiety, które skarżyły się rozmówczyniom na swoje małżeńskie problemy. Następnie, niby przypadkiem, podchodziła do grupy i pod fałszywym pretekstem
Włączała się do rozmowy, mimochodem podpowiadając, że baba Anujka na pewno znajdzie rozwiązanie ich problemów. Następnie wyciągała od nich trochę informacji, które przekazywała swojej pracodawczyni. Miała ona wtedy trochę czasu, aby przygotować się do swojego show, ponieważ kiedy klientka pojawiała się w jej pracowni, ona od progu witała ją, sypiąc faktami z życia kobiety, potęgując wrażenie, że jest to kobieta posiadająca wiedzę tajemną. Liubina pomagała również w samym warsztacie, ważąc mikstury pod czujnym okiem Anujki. Ich współpraca układała się idealnie. Z czasem Milanków podróżowała coraz dalej, a klientela Anny przybywała z coraz dalszych części Serbii. Profil klienta również się zmieniał. Początkowo zielarka przyjmowała raczej prostych i mało zamożnych ludzi, lecz im bardziej popularna była, tym jej klientela stawała się zamożniejsza. W roku 1914 baba Anujka została pierwszy raz aresztowana pod zarzutem trucicielstwa. Podobno przyczyną tego aresztowania był incydent, w którym brała udział pewna młoda para, która w dzień swojego ślubu przechodziła niedaleko domu czarownicy. Był upał i starucha zaproponowała młodej parze wodę dla ochłody i życzenia szczęścia. Oczywiście przyjęli wszystko z wdzięcznością, uznając to spotkanie jako dobrą wróżbę. Każdy przecież znał Anujkę i wierzył w jej wyjątkowe zdolności i moc. Niestety kilka dni po ślubie w agonii umiera młoda żona, a zaraz za nią odszedł w męczarniach jej mąż. Jednak władze uznały, że było zbyt mało dowodów na poparcie tego oskarżenia i puszczono ją wolno. Ten ewidentny sygnał, że jej działalność zmierza ku katastrofie, nie powstrzymał jej i nadal wysywała Liubinę, aby ta szukała jej kolejnych klientek. Tym razem nawet obywatele Jugosławii przybywali po magiczną wodę. Swój specyfik wyceniała w zależności od zdolności portfela klienta. Kasowała od 2000 do 10 000 denarów za butelkę, co było równowartością od 30 do $140 wtedy, a dziś między 790 a 2500 dolarów. Jeśli klient, który przybył z daleka, nie zgadzał się na cenę, odsyłała go z kwitkiem, ponieważ wiedziała, że skoro stać go na podróż do niej, to również powinien mieć kasę na magiczny eliksir. Wiedziała również, że nie będą chcieli wrócić z pustymi rękami, więc dawała im czas do namysłu. Oraz proponowała nocleg, aby przemyśleli swoją decyzję. Tym sposobem nie tylko inkasowała za magiczną wodę, ale również za nocleg. No, głowę do interesów to ona miała bez wątpienia. W styczniu 1924 roku jedną ze stałych klientek baby Anujki była Stana Momirow. Bardzo często kupowała ona różne mikstury od baby i postanowiła zakupić również magiczną wodę, aby pomóc mężowi, Lazarowi Ludowskiemu, w dolegliwościach, jakie mu dokuczały z powodu pogody. Jednak po zażyciu remedium jej mąż 8 dnia zmarł, a Stana bardzo szybko wyszła ponownie za mąż, za mieszkańca tej samej wioski, co sprawiło, że ludzie podejrzliwie spoglądali w stronę Stany. Jednak kiedy kilka miesięcy po ślubie bardzo zamożny wujek nowego męża zmarł w podobnych okolicznościach co pierwszy mąż Stany, no tego było już za wiele. Bardzo szybko policja zapukała do drzwi Stany, a ta bez wahania wskazała palcem na Annę. Ale po raz kolejny śledztwo nie wykazało powiązania między śmiercią mężczyzny a działalnością zielarki. Jednak już 2 lata później doszło do kolejnej podejrzanej sytuacji, która nie pozostawiła żadnych złudzeń. W grudniu 1926 roku do baby Anujki zgłosiła się młoda para, Sima Momirow i jego żona Sofia, którzy chcieli pozbyć się ojca Siny, Nikolaja Momirow. Według ich relacji Nikolaj był pijakiem i tyranem, a rodzina nie była sobie w stanie poradzić z napadami jego agresji. Sofia usłyszała o magicznych zdolnościach baby Anujki od niejakiej Danicy Stajić, która kiedyś korzystała z usług wiedźmy.
Sofia natychmiast udała się do pracowni Anny i zakupiła magiczną wodę za 5000 denarów. Po powrocie do domu przekazała miksturę Oldze Sturdze, która była jedną z wnuczek Nikolaja, aby podała nalewkę dziadkowi. Dziewczyna, niczego nie podejrzewając, zrobiła, o co ją poproszono, czego efektem było 15 dni męki Nikolaja Momirowa, zakończonej śmiercią. Tego było już za wiele i miejscowe władze powzięły decyzję, aby aresztować wszystkich powiązanych z tą sprawą. 15 maja 1928 roku baba Anujka została aresztowana i wtrącona do więzienia wraz z Sofią, jej mężem Simą, jej pomocnicą Liubiną, Danicą Stoić oraz małą Olgą. Wszyscy zostali oskarżeni o zamordowanie Nikolaja Momirowa oraz Lazara Ludowskiego. I tym razem władze nie zbagatelizowały tych oskarżeń. Dokonano ekshumacji ofiar i przeprowadzono autopsję na Uniwersytecie w Belgradzie, gdzie potwierdzono arszenik w ciałach mężczyzn. Proces rozpoczął się w czerwcu 1929 roku w sądzie w mieście Pančevo. Była to prawdziwa sensacja. Dowody zgromadzone w pracowni Anujki oraz wyniki sekcji zwłok postawiły kobietę w naprawdę złym świetle. Oskarżyciel zażądał kary śmierci dla wszystkich oskarżonych, pomijając Olgę, która w okresie zabójstwa była nieletnia. Dla niej zażądano kary pozbawienia wolności. W trakcie procesu Stana i Sofia twierdziły, że nie wiedziały nic o truciźnie znajdującej się w magicznej wodzie baby Anujki. Myślały, że jest to naprawdę leczniczy eliksir, a śmierć mężczyzn przypisywały jej tajnym mocom i konszachtom z diabłem. Według Stany skorzystała ona z pomocy zieralki, ponieważ chciała wyleczyć męża z alkoholizmu. Nie miała pojęcia, że jej czyny zakończą się tragedią. Podczas procesu baba Anujka wypierała się wszystkiego. Twierdziła, że za wszystkimi fałszywymi oskarżeniami stoi Liubina Milankow, jej pomocnica, która zapragnęła przejąć jej działalność i w taki sposób obmyśliła plan, aby tego dokonać. Olga Sterza ze łzami w oczach błagała ławy przysięgłych o łaskę i wiarę, że nie miała nic wspólnego z tą zbrodnią, jednak zeznania Sofii pogrążyły jej szansę na niewinność, ponieważ ta twierdziła, że Olga brała dobrowolny udział w całym przedsięwzięciu. Gwoździem do trumny były zeznania doktora Branko Wurdeli, który potwierdził, że Lazar oraz Nikolaj zginęli od arszeniku. W lipcu 1929 roku zapadł wyrok, na który wszyscy czekali. Baba Anujka została skazana na 15 lat pozbawienia wolności, przyjmując wyrok bez słowa sprzeciwu. Stana i Sofia zostały skazane na dożywotnie pozbawienie wolności za zaplanowanie tej zbrodni. Sima Momirow i Liubina Milanow również zostali uznani za winnych zarzucanych im czynu i również skazano ich na dożywocie. Danica i Olga zostały oczyszczone z wszelkich zarzutów. Cała sprawa była jedną z najpopularniejszych w tamtym czasie. Zwłaszcza, że ludzie znali doskonale legendy baby Anujki i wiele osób nie zgadzało się z wyrokiem, twierdząc, że jest niemożliwe, aby brała ona udział w tej całej zawiłej sprawie. Jednak sąd wydał wyrok, a Anna została wsadzona do więzienia. Odbyła 8 z 15 lat, jakie jej zasądzono. Uznano, że ze względu na swój podeszły wiek resztę dni powinna spędzić poza więzieniem. Zmarła 1 września 1938 roku w Wladimirowak w Serbii. W tym miejscu zakończę tę opowieść. Dziękuję bardzo, że zechcieliście wysłuchać tej historii. Mam nadzieję, że zaciekawiłam Was choć trochę. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek, naciśnijcie przycisk podziękuj i wesprzyjcie mój kanał, abym mogła tworzyć więcej ciekawych treści dla Was, moi drodzy słuchacze. Oczywiście z całego serca dziękuję Rafa23 oraz Cyra Nowajek za to, że zechcieliście zostać moimi patronami. Przypominam Wam również, żeby zasubskrybować mój kanał i włączyć powiadomienia, żeby poniedziałkowe premiery Wam nie uciekły. Nie wstydźcie się też i piszcie komentarze. Bardzo lubię czytać, co piszecie i nie obrażę się, jeśli polubicie ten film.
Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.